Będę mówił o randkach w ciemno. Znaczy nie w ciemno, speed dating. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, który oczywiście bardzo wielu z Was zelektryzuje, bo jak już słyszeliście we wstępie, dzisiaj będzie o tym, no właśnie, o randkowaniu. Oczywiście ciekawostka związana z randkowaniem. W ogóle dzień dobry. Ja mówię dzień dobry? Nie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj o randkowaniu, w sensie o takim fakcie, ciekawostce z randkowania. Otóż czytałem sobie troszeczkę o tym takim bardzo amerykańskim pomyśle. Ja w ogóle jestem ciekawy, czy to w Polsce jest, w sensie na pewno jest gdzieś, ale bardzo rzadko o tym słyszę. O tym tak zwanym speed dating, czyli wiecie, takie te błyskawiczne randki, nie? Chodzi o to, że zapisują się ludzie, jest tam powiedzmy 15 dziewczyn i 15 mężczyzn, w sensie 15 kobiet i 15 mężczyzn. Panie cudowne siedzą przy stolikach tam i każdy podchodzi do nich mężczyzna i ma powiedzmy, nie wiem, 5 minut. Wciska się stoper, ma 5 minut i w ciągu 5 minut gadają i tam sobie zapisują ewentualnie numerki, czy ktoś podpasował, czy nie podpasował. No i co 5 minut się zmienia kolejny stolik, to tam trwa właśnie ileś tam godzinę czy ile, aż się z wszystkimi porozmawia. No i potem ewentualnie mówi się, no właśnie, czy tam ktoś komuś pasował i można się umówić. W ogóle to mi się wydaje trochę takie dziwne w takim sensie, bo myślę, że tam po prostu mnóstwo psychopatów musi przychodzić na takie spotkania. Ale jeśli ktoś z Was poznał swoją drugą połówkę w taki sposób, to oczywiście szerokie gratulacje, bo to tak też myślę można znaleźć miłość. Ale ciekawy fakt, znaczy ciekawy, no myślę, że ciekawy. Jakiś kiedyś tam psycholog śmieszny, jak to psychologowie, robił takie badania na podstawie tych speed dating na temat takiego postrzegania ludzi i naszych oczekiwań i tak dalej. I co zrobił? Powiedzmy, wyobraźmy sobie, jest taka para, niech ona będzie powiedzmy tam Kate i Leopold. No i zapytali najpierw przed spotkaniem, przed randką, znaczy przed tym takim speed dating, jakie mają oczekiwania względem partnerów, nie? Czyli jakby kogo ona oczekuje, jakiego mężczyzny by szukała. No i tam powiedzmy, teraz oczywiście wymyślam, że Kate tam napisała, że chciałabym, żeby był szczery, zabawny, nie wiem, i przystojny, nie? Jakieś takie głupoty. No i Leopold też tam podał, że chciałbym, najbardziej mnie interesują kobiety bezpośrednie, jednocześnie trochę nieśmiałe i coś tam, nie? No, wymyślał jakieś takie te. No i potem było to speed dating i akurat Kate trafiła na Leopolda, spodobali się sobie bardzo i umówili się potem na randkę. I oczywiście badanie polegało też na tym, że potem zapytano, co takiego zobaczyła Kate w Leopoldzie, co Leopold zobaczył w Kate. Co się okazało akurat w tym wypadku, bo to o to badanie dosyć ciekawe mi chodzi. No, Kate napisała, że facet, że tak powiem, nie miał żadnych tych cech, które ją wcześniej intrygowały, bo nie wydawał się zbyt szczery, nie wydawał się zabawny, bo był dosyć poważny, ale mimo to wydał jej się bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny i bardzo w ogóle taki, no właśnie pociągający. I podobnie było z Leopoldem, że ona również nie miała tych cech, które on, tak jak miał tam wyznaczone przez siebie w tym swoim spisie, że byłyby dla niego atrakcyjne, ale bardzo mu się spodobała. No i zaczęli się tam spotykali się chwilę, oczywiście cały czas brali udział w tym badaniu, potem się rozstali, bo okazało się, że ten związek jakoś jednak trochę nie działa i po jakimś czasie znowu brali udział w kolejnym speed dating i znowu ich zapytano o te ich preferencje. I co ciekawe, oni podali dokładnie takie same preferencje jak za pierwszym razem. Czyli nie te zmienione, że nagle ją zainteresował ktoś, no właśnie o innych cechach, tylko podała po prostu wręcz tak z takim uporem maniaka znowu, że powinien być zabawny, szczery i tak dalej, i tak dalej. I to badanie oczywiście tam trwało potem jeszcze długo, no i tam jeszcze było 1000 różnych wniosków, ale co ciekawe jakby w tym badaniu jest dla mnie, że to nie będzie oczywiście żadne odkrywcze, nie? Tak jak zresztą wszystkie ciekawostki, które Wam tu prawdopodobnie podaję. Że mamy z góry ustalone jakieś oczywiście swoje oczekiwania i obrazy ludzi. I one się mogą zmieniać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę kogoś spotkamy. Wtedy, kiedy widzimy człowieka jakby prawdziwego, tego kim on jest, to wszystkie te nasze prezałożenia, wszystkie te nasze oczekiwania, że właśnie to powinno być moim, nie wiem, wymarzonym szczęściem, nagle się okazuje w spotkaniu z konkretnym człowiekiem, że wcale niekoniecznie te moje założenia są mi potrzebne. Że nagle się okazuje, że nie, że ktoś zupełnie inny może mnie zafascynować. Ale kiedy znowu potem ten człowiek odejdzie, to te takie jakby ugruntowane w nas różne sądy, ugruntowane pomysły, założenia, prezałożenia, znowu wszystkie wracają. Uwaga, co by to mogło znaczyć tak duchowo, ale też w takim sensie nawet budowania właśnie relacji międzyludzkich?
Otóż, kochani, nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy jakoś tam uwarunkowani przez środowisko, przez wychowanie, przez takie rzeczy. Wiadomo, że trochę tak, że mamy mnóstwo rzeczy, które wynosimy po prostu jako pewien bagaż, który wynosimy. Ale moi drodzy, jedną z najgorszych rzeczy, jaką wszyscy robimy, a skoro jest Adwent i mamy się nawracać, to może warto byłoby z tym coś zrobić, jest to, co my robimy z innymi ludźmi, nie znając ich. To jest taki prosty przykład. No, czytam te wszystkie śmieszne komentarze, i fajne, i cudowne, i przerażające, które piszecie na Facebooku, na YouTubie i tak dalej. I nawet nie chodzi mi o to, że ktoś mnie tam obraża, czy coś tam. W ogóle tam proszę bardzo, żaden problem. Tylko z 99% tych ludzi ja się nigdy nie spotkałem. Jedyny obraz, jaki macie, bardzo często mnie, jest taki, że obejrzeliście, nie wiem, 14 odcinków tam czy ileś tej serii i widzieliście mnie po prostu ileś razy w internecie. I w komentarzach wszystko o mnie wiecie. Guzik o mnie wiecie. Wszystkie prezałożenia, wszystkie wyobrażenia, nawet dotyczące tego, że mnie widzicie, nie są o mnie. I kochani, my to robimy w kółko. Ja to robię w kółko. Spotykam kogoś, widzę go i już w głowie tworzę pewien jego obraz, który oczywiście jeszcze dostosowuję do moich różnych wyobrażeń, kogo ja bym chciał, kogo lubię i kogo nie lubię. Kochani, musimy z tym koniecznie skończyć. Dlatego, że to jest coś, co potrafi zniszczyć bardzo wiele potencjalnych miłości, bardzo wiele związków, bardzo wiele przyjaźni, co potrafi w ogóle człowieka zniszczyć. I nawet nie chodzi mi tylko o te hejty, bo to nawet nie trzeba kogoś hejtować, tylko samo to, że mamy pewne założenie, kim ktoś powinien być, bo takie mamy wyobrażenie. Otóż bardzo pięknie pokazuje to, jakby no w tym eksperymencie to, że dopiero spotkanie z kimś, osobiste spotkanie może nam dać, i to też niepełny, ale pierwszy obraz w ogóle tego, kim ten ktoś jest. Kochani, zadanie na dzisiaj, w sensie fragment na dzisiaj. Chciałbym, żeby dzisiaj było naprawdę trochę trudniej, w takim sensie, żebyśmy naprawdę zrobili jakąś robotę, a nie tylko się bawili jakimiś ciekawostkami. To będzie zdanie z Ewangelii Świętego Jana, 7 rozdział. Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Kochani, spróbujmy dzisiejszy dzień w taki sposób przeżyć. Pomyślcie o ludzi, których macie gdzieś obok siebie, albo też o tych, których dzisiaj spotkacie po raz pierwszy w życiu, na ulicy ich miniecie. Pomyślcie, ile jest fałszywych założeń, ile jest waszych uprzedzeń, ile jest waszych oczekiwań, które wcale niekoniecznie dotykają prawdy. Trzeba kogoś poznać, trzeba z kimś być, trzeba go pokochać, żeby się dowiedzieć, kim on jest. Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów. Tak mówi Pan Jezus. Kochani, spróbujmy dzisiaj cały dzień przeżyć w takim kluczu. Może właśnie wtedy, rzeczywiście, tak jak to było w Gdzie jest Nemo, wreszcie w tym oceanie, bo niemożliwe, żebyśmy w oceanie byli sami, kogoś spotkamy, bo może nasze założenia trzeba do kosza wyrzucić, że ja kogoś oczekuję, a przyjdzie ktoś zupełnie inny. Nie sądźmy z zewnętrznych pozorów. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami przez cały Adwent, nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować Langustę na Palmie. Dzięki temu każdy odcinek do Was dotrze i koniecznie zajrzyjcie na Stację 7, która produkuje razem ze mną tą serię, i zobaczcie ich portal.